Dzień dobry, witamy na ustawce ETNH i parzymy, przelewamy. Dzisiaj będziemy jeździli po 5 hałdach. Najlepszy premium śląskiego gravela. Mamy wizytę w Lip Smaking Cafe w Tychach i tam będzie kuping kawek. To jest nasz 58 km i będziemy już za 3 hałdami. Potem mamy jeszcze 2 i lądujemy w jazz barze na kolejnym kupingu i wielkiej gravelowej fieście. Patrz, to był najdłuższy mój ten. Chłopak się rozwija coraz lepiej. Jak lubicie kawę, jak lubicie gravelki, jeżeli nie byliście jeszcze nigdy na Śląsku, to dzisiaj właśnie taki odcinek. Zapraszam na dobrą kawę i zapraszam na dobre jeżdżenie. Zobaczcie, jakiej ekipie będzie się działo. No jest hałda skalny. Najlepsza, największa, najładniejsza i najtrudniejsza. Nie są proste sprawy. Hałdy, mówię wam. Pani Olu, jakieś słowa na temat tutaj tej hałdy? Bez wytchnienia, nie ma wytchnienia, jest nie ma wysoka. odpoczynku. Najwyższa ze wszystkich. Druga co do wielkości na Śląsku. Druga? Tak? Ja myślałam, że pierwsza.
No i cóż, Jest można piękna. powiedzieć, w obecnych czasach piękny zielony teren, a niegdyś zmora mieszkańców łazi skórnych. To prawda. Ponieważ hałda przez 20 lat Ale paliła się i dymiła non-stop, O, nie dając żyć mieszkańcom, ulatniał się do atmosfery. Weź karambę, karamba jest ładna. Ładny rower do przodu. Ruszamy, co? My się tu potestujemy. Sama to będziesz jadła? ja tak nie umiem ładnie stawać. Wiesz, nóżka do przodu. Dobrze, postaram się streścić w 5 zdaniach. Ci, co byli tydzień temu z nami, to mogą na chwilę odpocząć albo dowiedzą się jeszcze czegoś może innego. No więc byliście na czymś, co nazywa się hałda, czyli tak naprawdę twór sztuczny utworzony przez człowieka, powstały z wydobywania węgla i tego, co się wydobywa z węglem. Czyli nie wydobywamy zazwyczaj samego czystego materiału, jakim jest węgiel kamienny bądź brunatny, ale wydobywamy go również z tak zwaną skałą płonną. Wtedy mamy do czynienia z łupkami, ze skałami i lasami i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że możemy matematycznie to podzielić tak, że na każdą tonę wydobytą węgla w Polsce około 300 do 400 kg przypada skały płonnej, czyli tego, po czym dreptaliśmy dzisiaj tak naprawdę. Usypuje się to właśnie w formie takich kopców, bardzo blisko kopalni. My tak naprawdę jesteśmy rzut beretem od kopalni Łaziska Górne, która jest czynną kopalnią, Bolesław Śmiały. Najgłębsze pokłady tam są na 650 metrów pod ziemią. I teraz jak to wygląda? Musimy sobie rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest hołda, a jedną rzeczą jest tak naprawdę co się nazywa? Złoże węgla, które już jest wydobyte i leży sobie na takich hałdach, wiecie, po prostu gotowych do transportu. To, co my dzisiaj ze sobą widzieliśmy, to już jest utworzone i się nie zmieni, czyli nie będzie żadnym sposobem przetworzone. Oczywiście wejście na taką hołdę jest na pograniczu, wiadomo, prawa i tak dalej, ale co jest ciekawe, akurat ta hołda w Łaziskach Górnych, będąca drugą co do wielkości w okolicy, pierwszą jest Charlotta, była przez wiele lat, dokładnie 20 lat, wielką zmorą tego miasteczka, ponieważ ona się paliła non-stop, ale nie tak jak wulkan, który możemy sobie wyobrazić, Etna czy na Skandynawii wulkany, ale z niej dymiło się bardzo mocno, ponieważ hołda stworzona jest również z węgla, ponieważ wydobywając węgiel trafia on na zakład przeróbczy, oddzielany jest od skały oraz od wszystkich innych materiałów, które są postproduktami i ląduje również fragmentami węgiel na hołdzie i dochodzi do samozapłonów, co jest naturalne i jakby pod ziemią może być pożar, tak? I tak samo może być na powierzchni pożar. No więc generalnie taka hołda, która paliła się tutaj 20 lat, skutecznie zaśmiecała tak naprawdę środowisko, które było tutaj dla mieszkańców. I na co wpadł? No, jakby był taki jeden pomysł, jak to można było ugasić. I widzieliście wszyscy takie wielkie, ogromne kominy na hołdzie. To jest elektrownia. I popiół, który powstawał ze spalania się w elektrowni, oczywiście węgla, tak? Wykorzystywany był do tego, aby gasić właśnie ten pożar, który tam był. Wykopywano takie specjalne otwory wentylacyjne, które pomagały jeszcze w ogóle cyrkulacji. No i dzięki tym otworom właśnie hałda przede wszystkim mogła oddychać, a po drugie tak naprawdę mogliśmy mieć do czynienia z wygaszeniem tego pożaru. No i co ciekawe, w ogóle hołd na Śląsku jest około 200, maleje w ogóle ta ilość tych hołd niestety. Kiedyś to była tak naprawdę górka na górce, a teraz ten krajobraz nam się troszeczkę zmienia. Natomiast co jest ciekawe, to naukowcy wśród tych 200 wszystkich hołd odkryli około 400 gatunków roślin. I teraz mogłoby się to wydawać takie, 400 gatunków roślin, tu w sumie who cares, nie? No ale tu musimy sobie powiedzieć o tym, że w takiej hołdzie nie ma w ogóle tego, co jest najważniejsze w ziemi, czyli azotu, nie ma fosforu, nie ma wszystkich składników odżywczych dla roślin, które powinny się tutaj znaleźć. Więc poprzez ptaki, które nasypują, jakby noszą, wiadomo, ze sobą w środku ziarna i poprzez wiatry i jakby też człowieka, który również na sobie przynosi różnego rodzaju nasiona, takie hołdy zaczynają się zalesiać. Gdzieś tam w okolicach, powiedzmy tutaj Śląska, jest pomysł, żeby gdzieś rekultywować te tereny i tak dalej. Natomiast raczej się nie zmienia form tych, które już są usypane. No i można je tylko ewentualnie rozbierać pod
pokłady tak naprawdę pod drogi, na autostrady i tak dalej, ponieważ to, z czego jest zbudowana hołda, idealnie się do tego nadaje. Także to takim telegraficznym skrócie, jeżeli byście się zastanawiali, ile jeszcze przed nami hołd, to 3. Do mnie numer złota. Gdzie ta kawa? 56 kilometr. Wszyscy pragną już kawy. Tychy jak zwykle zachwycają ścieżkami rowerowymi. Piękne miasto. Będzie kawa. O, są już ciasteczka. Wszystkie ciastka zjedzone. Gwatemala, to dla mnie Kenia. Miejmy nadzieję, że coś tu jeszcze jest. No to jednak Gwatemala. Mało skaloryzowana jest. O, ale pięknie pachnie. Bada ta buła. To tak, Czekaj. uśmieszek. Uśmieszek odwrotnie. No. O, dziękuję. O, wow. Masło pod pachą, pożałowane. Patrzcie na to. To właśnie w takim klimacie fioletowych kolorów się pojawia. Wygląda w obróbce naturalnej, czyli dużo suszonych nut, trochę karmelu, dużo słodycz przede wszystkim. 4 godziny. Okej. To jest Rwanda, czy... Nie, to jest Kenia, której nie ma. Nie wiem. No piękne rzeczy się tutaj dzieją. Piękne rzeczy. Cupping Fusyfela. Przepyszne kawki. Tajlandia. Bardzo ciekawa. Kenia jeszcze niestety nie rozwinięta i tak liczyłam na tą Kenię, ale niestety jakoś tak nic tam nie czuję. Ale piękne miejsce. Pięknie nas tutaj przywitali. Pyszny chleb. Pyszne bułeczki, ponczusie malinowe. Tak trzeba żyć. Powiem wam coś może o speciality z OFU, bo teraz ciężko opowiadać. Jeżeli nie piliście nigdy kawy speciality, to warto się tym zainteresować, bo to jest taka kawa najlepsza z najlepszych. Wybierane najlepsze ziarna, naprawdę wysokiej jakości, o super profilach smakowych. No generalnie to są dobre rzeczy, ale teraz jakoś nie mam jak o tym opowiadać. Po surowej kawie nie do końca powiesz, nie do końca się dowiesz, jak ona będzie smakować, natomiast możesz dużo wydedukować z jakości surowca, możesz zobaczyć, czy są jakieś defekty. Po aromacie też troszeczkę możesz się dowiedzieć, natomiast na przykład jeżeli będą takie mocno fermentowe aromaty, już idące w no, takie alkoholowe,
Jeżeli to nie jest jakaś specyficzna obróbka jak anaerobik, to może to jest taki znak, że coś tu poszło Będzie nie tak, kwas. że przefermentowała się ta kawa. Więc defekty, czy na przykład właśnie, wam pokażę, przepraszam, mam taki słoiczek z defektami. Ja jeszcze muszę to się bliżej dostać. Jak moje życie. To jest mniej więcej Każdy ma w takim życiu słoiczek z defektami. coś, co możecie zobaczyć. To są zgnite ziarna, pogryzione przez owady, połamane. Coś takiego trafia najczęściej do kawy rozpuszczalnej w marketach. A, jeszcze jest fajny Także jak ktoś pije kawę z rozpuszczalną, no to Dlatego robaczki jest taki wyjątkowy. zdecydowanie. To jest Nescafe, kawa Nesca przyszła. Natomiast jak sobie zobaczycie tutaj, no to ta kawa jest czysta, jest jednolity kolorek. Pojedyncze defekty się zdarzają, chociaż nawet tutaj ciężko mi cokolwiek znaleźć, żeby pokazać. Ale na przykład mamy naszą Brazylię, którą mamy u nas na głównym rynku, no to tutaj się może zdarzy jakieś jedno ziarenko z jednym ugryzieniem przez owad, ale nawet nie jestem w stanie nic bardziej znaleźć, żeby wam pokazać. O, tu na przykład jest ziarenko, które jest troszeczkę przefermentowane, więc tu jest na przykład niedojrzałe ziarenko. I potem jak można sobie zobaczyć surowiec, jak on wygląda, można dużo stwierdzić po tym, jak będzie smakować. Czyli jeżeli nie będzie mieć defektów, to będzie na pewno czysty smaku, nie pojawią się jakieś nieciekawe nuty. Ale potem ważnym aspektem jest po prostu też zaparzenie tej kawy i zobaczenie już jak ona smakuje. Więc dostajemy próbki, degustujemy je i decydujemy się na kawę bądź nie. To co my robimy, no to współpracujemy tylko z pośrednikami, tak jak 88 Grains, The Side Up i paru innych, którzy wiemy, że pracują bezpośrednio z tymi plantatorami, więc tak naprawdę między nami a plantatorem jest tylko jedna osoba czy jedna organizacja i mamy też informacje o tym, ile farmer, jak farmer został wynagrodzony za to. Wiemy, że każdy farmer, od którego kupiliśmy tę kawę, został wynagrodzony na tyle, żeby nie tylko pokryć swoje koszta produkcji, ale też na tym jakoś zarobić, bo wielu farmerów, którzy dalej sprzedają kawę przez ten stary system, przez wielu pośredników do tych jednych dużych korporacji, no to najczęściej to, ile zarabiają na sprzedaży tej kawy, nie pokrywa w ogóle ich kosztu produkcji. Więc dla nas bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, skąd ta kawa pochodzi, więc transparentność, jakość i w miarę możliwości też staramy się, żeby o takie tematy około ekologiczne. Tutaj sobie możecie zobaczyć, nie wiem czy dużo widać, ale generalnie kręci się bęben, przychodzi gorące powietrze przez to, jak kawa osiąga tę temperaturę. Nie sam bęben jest podgrzany, tylko to powietrze, tak? Częściowo bęben, częściowo jest gorące powietrze, to jest miks tego i tego, tak naprawdę jest trochę kondukcji, konwekcji w tym. Wiesz co, jak kończysz wypał, najczęściej jeżeli mówimy o kawach pod metody ciśnieniowe, to w tym przypadku tego pieca i mojej techniki to jest około 210-200. No pyszne to było. Proszę Państwa, jakie to było dobre. Więcej kawy. Kontent medyczny. Co? To nie są proste sprawy. A co to było? Co to było? To był śliski szutr i zakręty. Śliski szutr. Szkolenie techniki jazdy. O, jeszcze tu. O, fuck. O! Tak przy wszystkich? Tak, przy wszystkich. Do kamery. O. Jeszcze bipsy stary masz tam. Content. To już będzie, żeby tam za kciukiem zaciągnąć, bo zejdzie. Kurczę, trzeba ci na kasku przylepić taki czerwony krzyż. Medyk. No i tyle, będziesz żył. Będę żył. Spokojnie.
Czyli? Najwyższe wzniesienie w Katowicach z legendarnym podjazdem, winnicą na szczycie. Dokładnie tak. To zawsze jest końcówka moich tras rowerowych i zawsze tu umieram. No i mamy ostatnią hałdę. I znowu podjazd. Ależ znowu góry pięknie widać. Cudo. ...850 metrów już przewyższenia zrobione. Szaleństwo. Kotek mi się odkleja. Ach. Będzie szumieć. Wybaczcie. Szumieć i sapieć. Wielka szkoda, że nie mam drona. Bo by tu pięknie było puścić go. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta do Jazzbaru. Jazzbaru. A tam znowu cupping, fuszery. Ale nie wiem, czy kawa wejdzie, bo już jest tyle kofeiny we krwi, że nie wiem, co to będzie. Ależ tutaj może tonik espresso. Espresso z tonikiem. Hello, hello. Hello. Piękna rundka. Dotarli. Jazzbar. O, rowery się sypią. No taka to pożyje. O, Proszę panią. dobre rzeczy. Taka żona to skarb. No. Ależ to była runda. Taka, że na koniec zapomniałam nagrać cokolwiek. W Jazzbarze była pizzka, piwo bez alko, pyszna kawka. No i co? Złota godzina, zachód słońca. Piękny to był dzień, piękna runda. Jutro miała być taka sama, ale zapowiadają deszcz. Na rondzie w prawo! No i co tu więcej powiedzieć? Piękny to był dzień, no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję za poświęcony czas. Jeździcie na rowerach, spędzajcie fajnie czas z fajnymi ludźmi, bo o to w tym wszystkim chodzi. W prawo, no. No i to tyle. Dzięki, do usłyszenia, pa! Jak tam hałdy?